Partnerem dzisiejszego odcinka jest Yokohama, japoński producent opon premium. Dzień dobry, moi drodzy. Musieliśmy doczekać poranka, by móc nacieszyć oczy tym właśnie widokiem. Bo kiedy wczoraj przemierzyliśmy kawałek Rumunii, zrobiło się ciemno i kiedy wjechaliśmy w te strony, no było w zasadzie widać tylko wstęgę szosy. Jakie to są strony? Najważniejsze pytanie. Moi drodzy, to są strony nieporównywalne z żadnymi innymi stronami gdziekolwiek indziej. Jesteśmy w krainie magicznej, jesteśmy w krainie opiewanej przez poetów, przez artystów, jesteśmy w krainie wielbionej przez historyków i w końcu krainie, której należy turystyczny hołd oddać. Jesteśmy w Siedmiogrodzie, w Transylwanii. I to jest ów charakterystyczny pejzaż. Jesteśmy w północnej części tego regionu, no i będziemy się tu poruszać. Podekscytowany jestem ja i mam nadzieję, że ten nastrój i wam się udzieli. Na razie brzydko strasznie, ale tam jest nadzieja, tam jest jasność, więc może i słońce będzie, ale przede wszystkim będzie Transylwania. Zajmijmy się najpierw sprawami lingwistycznymi. Jedna kraina i wiele nazw, bo też wiele nacji ją zamieszkiwało i zamieszkuje. Po rumuńsku, a z łaciny wiodąca się nazwa to Transylwania, czyli kraina leżąca za lasem. Po węgiersku to Erdej, po niemiecku to Siebenbürgen, czyli Siedmiogród po polsku. No i właśnie jesteśmy w wiosce Posmóż. Owa wioska przechodzi przez wytyczony 8 lat temu niezwykły szlak Via Transylvanica, która zaczyna się w monastyrze Putna, to jest Mołdawia, nie Mołdowa kraj, lecz Mołdawia, region Rumunii ze stolicą w Jassach, i prowadzi przez właśnie całą Transylwanię i dochodzi aż do Dunaju, do miejscowości Drobeta Turnu Severin. I miejsce, w którym jesteśmy, czyli Posmóż, jest bardzo ważne na owym szlaku. To jest mianowicie historyczna siedziba rodu Teleki. Jedna z historycznych siedzib, zamek Teleki. To jest bardziej pałac niż zamek, gdyż budowla pochodzi z wieku XVIII i pełniła funkcje bardziej reprezentacyjne niż obronne. Jak powiedziałem, rodzina Telekich miała tutaj więcej posiadłości, ale akurat ta związana jest z postacią Pola Teleki, Teleki Pol, czyli dwukrotny premier Królestwa Węgier. Ten sam, który w 1939 roku na żądanie Hitlera, by mogły niemieckie wojska przemaszerować przez Węgry przed inwazją na Polskę, powiedział, że prędzej wysadzi swoje linie kolejowe, niż się na to zgodzi. A w roku 1941 na wieść o tym, że Horthy zgodził się, by Wehrmacht przemaszerował przez Węgry w czasie ataku na Jugosławię, popełnił samobójstwo i zostawił list pożegnalny, w którym między innymi napisał: sprzymierzyliśmy się z draniami, jesteśmy narodem śmieci. Ja jestem temu winny. No, był winny między innymi antyżydowskiemu prawodawstwu, które zostało wprowadzone w horthystowskich Węgrzech. To miejsce było kompletną ruiną w czasach Ceausescu, w czasach komunizmu, no bo był tutaj jakiś miejscowy kołchoz czy też sowchoz i teraz należy do województwa Bystrica-Nassau, czyli Judetul, to jest województwo, zostało odnowione za europejskie pieniądze i pełni funkcję muzeum i centrum kultury. Tutaj mamy dawne stajnie, dawne pomieszczenia dla służby, a miejsce rezydencjalne to jest to.
Jak większość miejscowości w Siedmiogrodzie, i ta ma trójjęzyczną nazwę. Posmórz, wymieniłem nazwę rumuńską. Węgierska to Pasmorz, a niemiecka to Passbusch. W czasach komunizmu zdewastowano to potężnie i została w zasadzie tylko architektura. To wszystko, co mamy tutaj, ta ekspozycja, to są rzeczy pochodzące z okolicy, ale nie z tego pałacu. W piwnicach pałacu mamy również sale wystawowe. No i co za niespodzianka, trafiamy tutaj na dzieła dwojga polskich artystów. Tu mamy plakaty autorstwa pana Bartosza Mamaka. A w osobnej sali mamy wystawę Notatki z pustyni autorstwa pani Joanny Mankiewicz. No i teraz refleksja, myślę, najważniejsza. Tak, to jest najwłaściwsze wykorzystanie tego typu budowli. Ruina, jak się rzekło, wnętrza zdewastowane, własność lokalnego samorządu, fundusze europejskie. No i przywrócenie tego do życia z funkcjami kulturalnymi właśnie. Dzisiaj nie mamy tu tłumów, gdyż dziś jest poniedziałek i podwoje pałacu specjalnie dla nas otwarto. A odbywają się tutaj przeróżnego rodzaju imprezy i to jest właśnie miejsce, którym się można pochwalić, w którym przyjmuje się gości i w którym również sztuka jest prezentowana, niekoniecznie związana z danym regionem. Tak to właśnie trzeba, mym skromnym zdaniem, robić. Zanim zaczniecie skupiać się na moim wyglądzie, to najpierw radzę przyjrzeć się temu drzewu. To jest najstarszy dąb w Transylwanii z roku 1406, czyli jest starszy nawet niż bitwa pod Grunwaldem, która, jak wiemy, była w 1410. A teraz to, co mam na sobie, to zasługa gospodarzy. Specjalnie dla mnie uszyli taką oto kurtkę szefa, wyposażyli mnie w taką czapkę. Nic o tym nie wiedziałem, to niespodzianka. A tak naprawdę spiritus movens tejże niespodzianki jest ten właśnie oto gentleman, pan Mariusz Galan, który dzieli swój czas pomiędzy Rumunię i Katalonię. No i gotuje. Mariusz, as I see, everything what we have here will be gratar. Yes. Today we make a gratar. We make a gratar, robimy gratar, czyli robimy grilla. This is very nice But construction. wait a second, you Yeah. can't start in Romania gratar since you must drink a little bit of cuica. I like it. First is the cuica. I like it After, very much. we can speak with the gratar. Okay, so first cujka. First cuica. No rok. To mnie rzuca. Moi drodzy, cujka, czyli tutejsza śliwowica, najlepsza na świecie. Now we can speak of gratar. Yes, What do you want to speak with me? What is... gratar means grill. Yes. We have the local sausage. Yes. What the name of the sausage? Krnac. 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 This is mici, This is mititei. mititei. Mici, mititei. Yes. Czyli miejscowa odpowiedź na cewapi, cewapcici, kebab. To jest to. Something like kebab. Yes, something like kebab because this is the Turkish influence, Yes. I'm pretty sure. Okay, this is pork loin over there, which was smoked before, yes? All the meat, what I have, what I do, she's smoked before. To In jest, Romania, all the people, the most of the people, she smoke the carne. to jest bardzo ważne. Karne, mięso w Rumunii, golonka, polędwica wieprzowa, różne inne rzeczy, nawet kładzione na grilla, wcześniej są wędzone. Nie ma tu w zasadzie niewędzonej golonki i niewędzonej polędwiczki wieprzowej. I to potem jest grillowane. Okay, so we've got the pork loin. This is something unusual. Yes, it's pastrama. Pastrama. And Taste the sauce. This is sauce salt itself. okej. To mi nic nie mówi, ale może zaraz zajarzę, co to jest. To jest pastrama, basturma,
Ormianie robią bardzo podobną rzecz, tylko że to jest z jelenia akurat, czyli suszone mięso. It's made of... In Romanian, I can tell you. Say it in Romanian. Say it in Romanian. In English, it's very tough to me to Say say. it in Romanian. Taste this with the bread. Pătrunjel, Pietruszka, ulei de măsline, olej, usturoi, oliwa, czosnek, usoare de mangalița. mangalica, I know, pork. Pig, yes, Smalec mangalicy, gras, and ciuperci deshidratate. grzyby, mushrooms. And this other I put here and salt. Widzicie Państwo, jedna córka i mówię po rumuńsku, a kolega zapomniał wyłączyć telefonu, to nic, to wszystko jest wielki spontan. And pătrunjel. Pietruszka, petrusimul po chorwacku. Moi drodzy, działamy, zobaczcie, ziemniaki. Everything is from your plantation or your farm. Klasy ziemniaków, to wszystko za chwilę pokażemy Wam na talerzu. Wiesz, jakie to jest dobre. I have cows, Highlander cows. It's very good. Ale ten dodatek smalcu z mangalicy, bo wiecie, nam się mangalica kojarzy z Węgrami, a tymczasem mangalica również tu. Are you selling that product? Yes. You finish. Robert, this is Tom și Jerry Cash. Heaven. Yes. Taste it, please. Mulțumesc. And now we put it to grătar, to ozene. This is my ozene. Ale na wnętrze przepiękne. I to też będzie z grilla. Mariusz, all of the Transylvanian treasures we have here. Yes. You propose to start from which one? Doesn't matter. No, it doesn't matter. I propose to test what you like more, what your eyes like more. That I have to try. Oh, it's very. Would you like some? Yes, please. With You must taste the ketchup of Transylvania. ketchup of Transylvania. Yeah, this is the Okay. ketchup of Transylvania. Just a second. Homemade, yours. Yeah. Moi drodzy, jakość tej kiełbasy jest absolutnie niewyobrażalna. Ona jest bardzo grubo mielona, albo nawet siekane mięso. This is mangalica? Also mangalica. Also mangalica. Yeah. I ona puszcza tyle treści, soku w ustach. To jest genialna kiełbasa. But the cheese I have to try as well. With the ketchup? Yes, but you can try with the ketchup. It's better, I think. Niewiarygodne w tym serze jest to, że ser wrzucony na płytę grillową roztapia się, rozpływa, a ten złapał swoją formę, jest zwarty, jest absolutnie doskonały. This is one of the not very often examples that simple food is the best. Is the best. If you've got a local products made with a passion, with love. This is the most important. This is the most important thing. This is the most. If you make a things, you make it with passion. We make a lot of work. She's a lot of work here, but she's the passion. I like to do it, and you like to do it. I don't do it for money. I do it for the people. I do it for me. I do it for the family, and I intend to do the best things. I had to have the best things in the front of me.
Moi drodzy, to jest niewiarygodna transylwańska siedmiogrodzka uczta. Każda z tych rzeczy może wydawać się błahostką, kiedy bierzemy ją osobno. No mamy co? Ser, kiełbasę, ziemniaki, chleb. Ale kiedy to wszystko razem jest połączone owym niezwykle spójnym transylwańskim rytmem, kiedy mamy tutaj dodatki, kiedy to jest właśnie w ten sposób zrobione, to zamienia się w coś absolutnie niezwykłego. I to jest właśnie magia tej ziemi. Fakt, że siedzimy, a mamy w tle dąb z XV wieku, a tutaj najlepsze miejscowe rzeczy sprawia, że jestem po prostu szczęśliwy. Teraz właśnie otwieramy oczy niedowiarkom. Ja wiem, że rano pogoda była nie najlepsza, ale wy wszyscy, którzy nigdy jeszcze tu nie byliście, teraz, gdy słońce muska ową niewiarygodnie piękną przestrzeń i wy widzicie, to jest miejsce jedyne w swoim rodzaju. To jest Siedmiogród, to jest Transylwania, to jest Erdej, to jest Siebenbürgen. Wiele nazw, ale jedno piękno. Piękno, piękno, piękno. Kącik partnerski. Partnerem tego odcinka, ale zarazem partnerem całej naszej samochodowej rumuńskiej eskapady jest japońska firma Yokohama. Producent opon premium, który od ponad 100 lat dostarcza na rynek opony słynące ze swojej niezawodności, bezpieczeństwa i komfortu. Produkuje on opony zarówno dla SUV-ów, samochodów terenowych, samochodów sportowych, jak i aut typowo miejskich. Ja jeżdżę w tej chwili jeszcze na oponach letnich, bo choć noce już chłodne, no to w dzień temperatura ma kilkanaście stopni. Ale nieubłaganie zbliża się moment, kiedy trzeba będzie zmienić opony na zimowe. Zatem pomyślcie o tym i zadbajcie o wasze bezpieczeństwo i wasz komfort. A propos opon zimowych Yokohamy, to firma posiada jedno z centrów testowych na północy Szwecji, bardzo blisko koła polarnego, gdzie owe opony testuje. A teraz ja mogę sobie bezkarnie kopnąć we własną oponkę. Koniec kącika partnerskiego. Od czegóż to wywodzi się nazwa Siebenbürgen, czyli Siedmiogród? Od 7 grodów, 7 miast. 7 bram miejskich jest w siedmiogrodzkim herbie. A jedną z tych bram jest brama właśnie tego miasta, czyli Bystrzycy. Miasta najmniej znanego z tych wszystkich siedmiogrodzkich grodów. Najbardziej północne położenie, najrzadziej dzisiaj odwiedzane. Też bardzo szybko miasto straciło swoje strategiczne znaczenie i dzisiaj jest nieco zapomniane, ale kryje w sobie, co staramy się wam pokazać, prawdziwe perły. Jesteśmy przed jedną z nich. Jesteśmy mianowicie przed Saskim kościołem z czasów średniowiecza. Saskim kościołem, który szczyci się najwyższą kamienną, gotycką wieżą, nie tylko w całym Siedmiogrodzie, ale również w całej Rumunii. Oczywiście potem przyszła reformacja i ów kościół został zamieniony z świątyni katolickiej na świątynię protestancką. Ale jest tutaj i zaprasza każdy, kto interesuje się historią, no bawiąc w tych stronach, nie może tego miejsca nie odwiedzić. Świątynia średniowieczna, a więc gotycka, zatem mamy tutaj przepiękne sklepienie żebrowe. Bystrzyca zwana była wrotami do Transylwanii. Zatem mamy tu powieszone różnego rodzaju dary, które kupcy przejeżdżając przez Transylwanię, a w zasadzie wjeżdżając do niej przywozili z całego świata, głównie z Orientu. Mamy przeróżne
kobierce, przeróżne dywany, również z krajów arabskich. Mamy w końcu flagi miejscowych cechów, gildii. No to na przykład, co może kojarzyć się z masonami, ale nie jest to emblemat masoński. To jest po prostu flaga miejscowego cechu stolarzy. Świątynia, jak powiedziałem, zbudowana jako katolicka w czasach reformacji, zamieniona w świątynię protestancką, ewangelicką. Zatem surowość wnętrza. Ale w roku 2008 wybuchł tutaj pożar i po tymże pożarze całość odnowiono. I wówczas to odsłonięto przepiękne średniowieczne freski, które były przykryte warstwą farby. I to jest żywa świątynia. To nie jest muzeum. To jest przepiękna świątynia. To jest jeden z dowodów na siedmiogrodzką chwałę. Na ową najwyższą wieżę można wyjechać dziś windą, co też ochoczo uczyniliśmy, ale wyszedłbym tu na piechotę, ba, wszedłbym tu na kolanach, ponieważ widok stąd jest jedyny w swoim rodzaju i charakterystyczny nie tylko dla Bystrzycy, ale też dla całego regionu. Mamy, tak jak to w Transylwanii, kotlinę ze wszystkich stron góry, w środku miasto, w tym wypadku jedno z tych górskich pasm, Góry Rodniańskie, już pokryte śniegiem po szczytach. I ów charakterystyczny układ ulic, owe jedyne w swoim rodzaju dachy pokryte czerwoną dachówką. To jest siedmiogrodzki emblemat. Jeśli ktoś raz to zobaczył, będzie do końca swych dni wiedział, że właśnie coś takiego to tylko tutaj, w Siedmiogrodzie. Niemal w środku miasta mamy dawny kompleks koszar z czasów cesarzowej Marii Teresy. Potem było tutaj więzienie wojskowe. W czasach komunistycznych była tutaj szkoła, a teraz mieści się tu muzeum pokazujące kulturowy dorobek Județul Bistrița-Nassau, czyli województwa Bystrzyca-Nassau. Mamy tutaj na samym środku tego placu świątynię. To jest cerkiew z wieku XVIII i nie jest to muzeum, gdyż jest to czynna świątynia. A skoro jest to świątynia czynna, to możemy tam wejść do środka i nie jest to tylko czynność muzealna, zwiedzanie tegoż, ale również mistyczna. Kiedyś ludzie byli znacznie mniejsi, jeszcze mniejsi niż ja jestem w tej chwili, więc należy się schylić również po to, żeby oddać cześć absolutowi. Ta świątynia stała pierwotnie w innym miejscu, została tu przeniesiona, ale są jej przywrócone funkcje sakralne. Zatem odbywają się tutaj okazjonalnie nabożeństwa. Nie wszystko pochodzi z XVIII wieku. Ta góra, to widać wyraźnie, to są już nowe deski, nowe drewno. Ale to, co najważniejsze, czyli ikonostas jest oryginalny. Według prawosławnej tradycji tylko mężczyzna może przejść pod ołtarzem, ale nie może tego zrobić tędy. Trzeba to zrobić owymi bocznymi drzwiami, co właśnie czynię. I kłaniam wam się nisko. Obok świątyni mamy dom zamożnej chłopskiej rodziny. I to wszystko, co tutaj widzimy, jest niezwykle podobne do tego, co możemy zobaczyć na południu Polski. No spójrzcie na te wzory. One mogą przypominać wzory huculskie, ale one mogą również przypominać wzory podhalańskie. Urządzenie domu, bielenie tego pieca, no i w ogóle naczynia, wszystko co tu jest, to jako żywo przypomina mi właśnie południe naszego kraju. A dlaczego? No bardzo prosta konstatacja. Południe naszego kraju to jest przecież kultura wołoska. Po najazdach tatarskich w XIII wieku królowie polscy i węgierscy po obu stronach Karpat zapraszali
tam tych, którzy najlepiej się znają na gospodarce pasterskiej, czyli Wołochów, czyli proto-Rumunów. Zatem Podhale, Beskidy, potem Huculszczyzna, teraz już nie mówię o dzisiejszej Polsce, i tak dalej, i tak dalej. Huculszczyzna, która łączy się przecież z Bukowiną. To wszystko jest jedna, ta sama wspaniała wołoska kultura. I w jej objęciach, między innymi, bo Siedmiogród to znacznie więcej niż jedna kultura, w tej chwili jesteśmy. To jest właśnie to. W dawnych salach koszarnianych, potem więziennych, a potem szkolnych mamy również muzeum. Przeróżne, przepiękne eksponaty. Tutaj fragmenty wyposażenia prawosławnych cerkwi. Tutaj kościołów reformowanych saskich. Mnóstwo monet. Ale najważniejszym, najcenniejszym eksponatem stąd jest coś naprawdę niewiarygodnego. Coś, co już z daleka błyszczy, świeci, kusi i wabi, gdyż jest złote. Nazwa rumuńska może nas naprowadzić na nazwę polską. Vasul de aur de la Bistrița, czyli wasul, waza ze złota z Bystrzycy. Znalezione właśnie tutaj, to jest mniej więcej XVI wiek przed Chrystusem. Czyste złoto. Więc widzicie sami, że cywilizacja w tych stronach była znacznie wcześniej, niż narodziło się pojęcie Siedmiogrodu, Transylwanii i Erdej. W tym muzeum jest naprawdę wiele do zobaczenia, ale no wybaczcie, nie możemy wam pokazać wszystkiego. Przyjedźcie i sami stwierdźcie, co tu jest. Jeszcze jedna rzecz, z mojego punktu widzenia niezwykle piękna. Tu mamy zdjęcia pań w regionalnych, miejscowych strojach. No i mają przepiękne ozdoby, mają przepiękne łańcuchy. I teraz w gablotach możemy zobaczyć, co jest pięknem tych ozdób. To są austriackie korony. A frontem do publiczności mamy wizerunki cesarza Franza Józefa i Doppeladlery, czyli dwugłowe austro-węgierskie orły. Tak, to było traktowane jako symbol bogactwa, jako symbol prestiżu, no i przede wszystkim jako piękna ozdoba. Szczerze mówiąc, nigdy nie lubiłem błyskotek, ale w czymś takim sam bym chętnie chodził. Bystrzyca, tak jak i wiele innych siedmiogrodzkich miast, została zbudowana przez Sasów. Skąd się wzięli Sasi, czyli plemię niemieckie, tak daleko od swojej ojczyzny. Ano po najazdach tatarskich w XIII wieku zostali tutaj zaproszeni przez królów węgierskich. Pochodzili z terenów dzisiejszego Luksemburga i z nad Mozeli. No i mimo, że mieszka już ich tutaj bardzo niewielu, to wszystko ma formę przez nich nadaną. Owe charakterystyczne wieże kościołów, owe dachówki, owe budynki. No spójrzcie na to. To jest po prostu czysto renesansowy budynek. Zresztą całe centrum miasta ma po prostu przepiękną, zabytkową formę. Sasów prawie nie ma, ale to, co postawili, nadal jest. Widzieliśmy dzisiaj sporą dawkę tradycyjnej miejscowej kuchni, a teraz chcę wam pokazać tutejszą kuchnię w bardziej nowoczesnym wydaniu. Przyjechaliśmy tu wczoraj z Chorwacji do tego hotelu. On się nazywa Kodrisor. Jest po prostu w Bystrzycy. Zjedliśmy kolację i ona była bardzo dobra, więc dzisiaj jemy drugą kolację i chcę wam pokazać różne rzeczy, które również wczoraj jedliśmy. Na przykład to. Zobaczcie, to jest tylko kość, ale ta kość świadczy o tym, jak ów kotlet był wycięty. To jest tak zwany tomahawk z mangalicy, czyli taka kostka i tutaj duży kawałek mięsa. To mięso jest pocięte w kawałki. Do tego sos grzybowy. Jadłem to wczoraj, po prostu świetne. No,
kotlet z margalicy, tak wycięty, u nas się nie wycina w ten sposób schabu. Ta kostka, tak to idzie. Bardzo, bardzo, bardzo dobre. Pieczone ziemniaki z serem. To jest rzecz dla ludzi, którzy chcą doświadczyć czegoś lżejszego. Mianowicie risotto, niezwykle kremowe, zrobione na bazie rybnego wywaru oraz soli. Tak, mówię o rybie, o nazwie sola. Jest tu ser, jest tu grzanka, ale to jest delikatny ser. To jest wszystko bardzo kremowa, doskonała kompozycja. A to, żebyśmy nie zapomnieli, że jesteśmy w Austro-Węgrzech, czyli sznycel. Ale sznycel, który jest zapiekany, gratinat. Zobaczcie, co mamy tutaj. Pomidorki koktajlowe, listki szpinaku, dużo sera, czyli rzecz jest najpierw opanierowana, podsmażona, następnie obłożona tym, wsadzona do pieca. Do tego rzecz, która przeżywa w tej chwili w Rumunii prawdziwy renesans, czyli wino. Jak się jedzie przez Transylwanię, widać takie tarasy, gdzie kiedyś uprawiano winowość. Potem to porzucono, ale teraz się do tego wraca. Niezwykły renesans miejscowego wina. I to jest rosé od szczepu Pinot Noir. Po prostu świetne. Lekkie, wonne, doskonałe. Więc zwilżywszy usta tym, teraz trochę pochrupię i powiem wam, że jeśli nie byliście od dawna w Rumunii, to będzie dla was naprawdę wielkie zaskoczenie i wielka przyjemność. Taka, jaka jest dla mnie i dla nas. A teraz już będę tylko chrupał.